Cześć wszystkim, witajcie na kanale AMS Fishing Team. Z tej strony Michał oraz... sorry, wybaczcie mi, ale jest dosyć wcześnie rano. Jestem dzisiaj sam. Niestety, takie dni również się zdarzają. Jestem dzisiaj oto nad tym pięknym bajorkiem i będę miał zamiar dobrać się, uwaga, do karasi. W tym zbiorniku dominuje karaś, jest również lin, jest oczywiście płoć, wzdręga. Mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj krąpi. I plan jest bardzo prosty. Daję temu zbiornikowi 2 godziny i jak się nic nie odpali, to przenoszę się na pobliską rzekę, a mam w okolicy aż 2 bardzo fajne, nizinne rzeki, na których również jest ryba. No ale mam oczywiście nadzieję, że dzisiejsze karasie odpalą. Teraz widzicie w górnych rogach pseudonimy moje i Artura na Instagramie. Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli wejdziecie i zaczniecie nas obserwować. Nasze linki do Instagramów macie również w opisie filmu. Dzisiaj przygotowałem 2 zanęty, do tego również ciemna glina. Z ostatnich naszych doświadczeń wynika, że na naszych zbiornikach ryby lepiej reagują na ciemną zanętę, na ciemną mieszankę. Gdy robiliśmy jasną mieszankę, to w łowisko wpływała nam dosyć drobna ryba, bardzo dużo krąpia, a gdy robiliśmy ciemną mieszankę, to pojawiały się płocie, pojawiały się karasie, pojawiały się ogólnie większe ryby. Więc tak, dzisiaj będziemy robić mieszankę z zanęt Gruntbite od Marcela i Super Crack również od Marcela. Gruntbite jest to jasna zanęta, Super Crack jest to ciemna zanęta. Mam zamiar dać pół kilo Gruntbite'a i pół kilo Super Cracka. Gruntbite jest to zanęta bardzo silnie pracująca, jest to bardzo aromatyczna mieszanka i według producenta jest to skuteczna mieszanka do połowu linów i właśnie karasi w mocno porośniętych, stojących wodach. Ta woda jest w lato bardzo porośnięta. Jest to już ten ostatni okres, jeszcze pewnie w kwietniu, na początku maja, gdzie będziemy mogli tutaj połowić komfortowo białoryb. To jest ważne, zobaczcie, Super Crack, jak tutaj jest napisane, nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Pamiętajcie, nie jedźcie Super Cracka. Super Crack na śniadanie z mlekiem jest zły. W Super Cracku znajdziecie wszystkie podstawowe składniki, które uwielbiają białe ryby. I tak, najprościej jest zrobić w ten sposób, że łapiecie sobie zanętę gdzieś w połowie, mniej więcej, wciskacie i pół zanęty wysypujecie. I tak samo z drugą. No i białe robaczki, ponieważ na białe robaczki dzisiaj będę łowił, więc białe robaczki dodajemy do zanęty jako jedna z przynęt, którą będziemy mieli na haku. Pamiętajcie również, że wszystkie śmieci należy po sobie zabrać, ponieważ potem przyjeżdżają nasi koledzy i zastają śmietnik. Do tego wszystkiego dodajemy atraktor. To jest atraktor waniliowy od Robinsona. Do tego uzupełnimy wszystko gliną od Górka. Ciemna, czarna argila rozpraszająca. Mam tutaj w opakowaniu 2 kg, zanęty mam kilogram, więc zrobimy mieszankę 1 do 1, czyli również pół opakowania. Jak wszyscy wiemy, karasie jedzą gówno, więc musimy dodać nasz tajny składnik do zanęty. Zobaczcie, dlatego już nie mogę doczekać się spinningu. A to już niedługo, już zaraz mamy 1 maja i będziemy polowali na pajki. Co my tu mamy jeszcze? To jeszcze nie jest to. I widzicie właśnie, sito jest po to, żeby tych wszystkich grudek się pozbyć. No dzisiaj sobie to darujemy. 20 lat temu łowiło się na płatki owsiane i nie używało żadnego sita. Mamy wszystko. Dajemy jej chwilę i zaczynamy wędkowanie. Czarna piątka. No i co? Zaczęliśmy. Słuchajcie, no nie widzieliście tego, ale już jakieś 20-30 minut rzucam. Kilka rzutów oddałem, żeby zanęcić stanowisko. Próbowałem po lewej, próbowałem po prawej. No i na razie cisza. Wiecie, jak to z tymi karasiami jest. No, mogą się odpalić na pół godziny, albo się odpalić jak to słońce. O, to słońce wzejdzie już dosyć wysoko. Mówiłem wam na początku, że być może będę zmieniał miejsce na okoliczną nizinną rzekę, ale wiecie co? Damy szansę temu zbiornikowi na więcej niż 2 godziny.
Słuchajcie, jestem tu już 2 godziny. Nic się kompletnie nie działo. Przed chwilą było takie potężne uderzenie. No to musiało być branie karasia. Aż się obudziłem. No było po prostu przepotężne branie. Istnieje szansa, że to też jakaś ryba przepłynęła, bo jest tutaj dużo szczypaka. No ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że w końcu doczekam się karasia. No szkoda. Szkoda, że nie wziął i nie popłynął. Słuchajcie, no żeby nie było, no Artura oczywiście też zobaczycie w dzisiejszym odcinku, ponieważ no, ostatnio również łowiliśmy i te wypady były takie, wiecie, no byliśmy na 2 wypadach i jeden fajny, trafiliśmy w pogodę, drugi taki trochę mniej fajny z pogodą. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, to zobaczcie sami. Kurde no, ale fajna była. Jest! Pierwsza ryba wyjazdu. Mamy płoć. Jest. O stary, wzdręga. Zobaczcie, jaka fajna wzdręga. To jest wzdręga. Ale piękna krasnopiórka. Tutaj jest strzelona, ale tak jak wiemy, no w Nogacie jest szczupaków przecież, w Brud jeszcze więcej. No, ze 4 to właśnie jeden z tych 4 ją przeatakował, bo ma ranę. No dobra, to co? Jest płotka, jest krasnopiórka, wzdręga, znaczy się. Krąpik teraz. Teraz krąpik dla... Tak, teraz same krąpie. Ja to osobiście liczę dzisiaj na Japońca pod wieczór, no. Zobaczymy. Coś tam na końcu zestawu siedzi. Co to mamy? Tak jak Artur powiedział, krąb czy... Nie. O ty, wzdręga kolejna. Kolejna wzdręga. Zobaczcie. Fajna. A najważniejsze to, że się coś dzieje i jest zabawa. Co mamy? Krasnopiórka czy płoć? Krasna, panie! Było krasne weszły w łowisko. Zobaczcie. Krasnopiórki weszły w łowisko, super. Będzie kolacja. Ole, no to musi być ryba. I to... Jak to by... No, poszedł. No takie było Artur branie. Boże, i to naprawdę zrobiło takie zamieszanie na moim zestawie. Przecież to było po prostu branie, nie wiem, chyba że ona się zahaczyła i szczupak w nią jeszcze przyłożył. Bo to było po prostu tąpnięcie stulecia. Coś tam jest na końcu. Kolejna wzdręga. Ups, nie trafiona. Ciekawe, krasna? Czyli krasna weszła w łowisko. Nie, to jest płoteczka. Tak, tak, płotka. Się trochę męczymy się z wiatrem, mamy wiatr w szczytówki, fala w szczytówki, nie wiadomo czy to branie, czy to ryba. No ale jak bierze taka rybka... No w sumie masz rację, jak bierze tak... 0,75, no ledwo co widać. Coś widać, coś się dzieje, ale czy to wiatr, czy to... Za chwilę będę wiedział, o. Będę potrafił wyselekcjonować. Jest ryba u Artura. Artur jak na tej same płocie. Płciowy men. Czy to kolejna płoć?
Jest, bo haczyk zanurzony. O! A tak szalało, tak. Kolejna płoć. Chyba, że one się przepinają w locie, wiesz? Bierze 30, a się przepina maluch. No rzeczywiście, nieduży. Co to jest w ogóle? A, proszę cię bardzo. Piękny. Piękny. Tylko mały. Mały. No. Co tam masz na końcu z tego zestawu? No nie, płoć. Ciągnik z dręgę. Ładno. Ale tak, Artur ma awarię, więc ja mam szansę. Zaraz mu się w łowisko. Znaczy, zaraz mu się wpierdzielę w łowisko. No jak teraz nie ma. Nie no, jest. O! Płoć! Płoć! Ale mogłoby coś większego podejść, jakaś taka ta płoć też z trójką z przodu, nie? O, o. Przegapiłem? Chyba nie, a może? Nigdy nic nie wiadomo. No, jakiś karaluch jest. O Boziu. Płoteczka. Ale to wolny, ale tam, no powiem ci, że trzydówka się telepie. No bo... Coś ładnego. Rybę, myślę, że te 12 ma. Coś ładniejszego chyba niż... Ale co dalej? No waleczna jest niesamowicie. No, taka powiem ci, zobacz, fajna. No, największa płodź dzisiaj. Tak mi się wydaje. Chyba największa płodź. Że jeżeli chodzi o płoć, to jest największa. Chcesz zobaczyć? Tak. Tak wygląda płodź. Napatrz się, bo w ogóle nie zobaczysz. Przed chwilą Tak, mówiłem. a na mnie nie srają. No bo cię lubią. Chyba też jakaś jedna z lepsiejszych. Wiesz? Jest. Aha. O kurde. Proszę bardzo. Jest pan okoniasty. Jeszcze w okresie ochronnym. Wracaj. Do zobaczenia w maju. Zobacz, cały czas napływa woda. Ja siedziałem rano tam, rano. Jak przyjechaliśmy, siedziałem tam, potem tu, a zaraz siedzę tu. Za chwilę pójdę na górkę, bo już woda podchodzi mi pod buty. Tak się przypysz na te wysokie. No jest ładny, chyba. Albo zaczep tam jest jakiś, albo coś fajniejszego. Coś tam jest na końcu. O Jezu, panie. O. Taki okoń. To trzeci nasz okoń dzisiaj, co? No, okoń to drugi, a okoń... Ależ! Ale pusto, ale wciągnięcie było. Zobacz jaka ryba. A ty masz coś, tak? Oho. Obsrała mnie jednak. O, i to jest chyba... Co? A nie, płoć. No nie, taka mała znowu. To będzie tak wyglądała pod słońcem. Opsa! O, ty! Się wystraszyłem w pewnym momencie, nie? Zobaczcie, co zapałem. Ale zobacz, jak skurczybyk za stoper zapał żółty. Ciekawe, nie? Rak na fidera. Rak tyłem pływa, nie? No to trzymaj się. Możesz już iść, no już nic się nie stało.
Co tu mamy? Co to? O, ładna płoć. Ładna. O, nie, znaczy aż tak, żeby to było takie coś, to nie czułem, nie? O, zobaczcie. To jedna z większych dzisiaj, jedna z większych. Idź, płyń do swojego domostwa. O, patrz jaki krump. O! Jednak nie krump. Jednak nie krump. Niestety, co mam branie, to mam włączoną kamerę, ale przy tym było znowu bardzo mocne uderzenie. Czemu ten karaś jest taki nieśmiały? No, potężne to było uderzenie, aż mi cała wędka podskoczyła. Słuchajcie, rozjaśniłem trochę zanętę tym gruntbaitem. Zobaczymy, trzeba kombinować, jak na razie jedna zdręga i 2 brania. To trochę za mało, żeby był usatysfakcjonowany. Zobaczcie, również zmieniłem trochę miejsce. Przesunąłem się delikatnie w prawo, ponieważ zaczął wiać wiatr. I myślę, że tutaj będzie mi zdecydowanie wygodniej. Tym bardziej, że to nic się nie działo. Lecimy dalej z tematem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sprzęt, to w dalszym ciągu korzystamy z tych samych kij, co widzieliście na ostatnim filmie. Czyli Artur w dalszym ciągu testuje, bawi się, sprawdza najnowszy model Argona, czyli Argon 2.0, a ja w dalszym ciągu sprawdzam swoją MX3 Method Feeder i coś czuję, że chyba w tym roku już tych wędek nie wywinimy, ponieważ super sprzęt za fajną cenę, więc po co kombinować? No, czyżby zaczęła się zabawa? Czyżby zaczęła się zabawa? Ale gruba krasnopiórka. Ujo. No, powiem wam, że dzisiaj jest dzień dla wytrwałych, no ale może ta wytrwałość zostanie nagrodzona. Oby! Dzisiaj odpaliłem również swoją odległościówkę, której jeszcze nie miałem okazji użyć. Jest to nowość od Robinsona, Match SX3. Jeżeli szukacie odległościówki, no to jeżeli macie możliwość, to podejdźcie do sklepu i sprawdźcie, jak wam leży w ręku, ponieważ naprawdę bardzo fajny kij. Linki do całego naszego sprzętu znajdziecie w opisach. Jest kolejna krasnopiórka. O, ale maluśka. Ciężkie to wędkarstwo. Powiem wam, że jestem już ponad 4 godziny. Chyba zaraz będzie prawie 5. No i co, złowiłem kilka krasnopiórek. Miałem to, co słyszeliście wcześniej, 2 takie potężne puknięcia. No to były na bank puknięcia karasiowe. Miałem nawet jeden haul, którego niestety nie udało się nagrać, ponieważ myślałem, że kamera jest włączona, a była wyłączona. No i zapomniałem opowiedzieć, że byliśmy z Arturem jeszcze raz na rybach. Uskutecznialiśmy również feeder, no i tam przeżyliśmy prawdziwy atak krumpi. Zobaczcie sami. Krump za krumpiem. Atak krumpi. Krump. 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 Mamy my jakieś inne ryby w tych wodach? Mamy my jakieś inne ryby w tych wodach? Atak krumpi. Nie wiem, czy wiecie, ale tam, gdzie srają łabędzie, tam lin będzie. Słuchajcie, mam nadzieję, że po tym filmie już nikt nie napisze, że Karasie jedzą gówno? chyba jednak udowodniłem to w najlepszy możliwy sposób. Trzeba było chyba jednak tego dodatku nie dodawać. No nic. Na dzisiaj się świat nie kończy. Będziemy próbować oczywiście nie raz, nie dwa dobrać się do różnych ryb. Tu na ten zbiornik zamian na pewno jeszcze wrócimy i na pewno tym razem Arturowi nie odpuszczę. Nie ma to tamto. Trzeba wstać rano o 4:00 i jechać zająć miejsce.
ponieważ cała reszta bandy już miejsce ma zajęte. I no oczywiście żartuję, ale na ten zbiornik na pewno jeszcze wrócimy, ponieważ widzę w nim potencjał. Ze względu na te brania, które miałem, ze względu na to, co też mówią miejscowi. Mam wrażenie, że nie do końca trafiłem z pogodą, ponieważ wczoraj było dosyć zimno. Ostatni tydzień w ogóle był zimny, pochmurny, deszczowy. Dzisiaj jest dopiero pierwszy dzień takiej lepszej, słonecznej, cieplejszej pogody, więc mam nadzieję, że jeszcze tydzień, może 2 i jeżeli te karasie tu są, no to się w końcu ruszą. Jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka, zostawcie koniecznie komentarz o treści karaś. Zostawcie również łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, no to koniecznie go zasubskrybujcie. A my widzimy się w kolejnym odcinku na kanale AMS Fishing Team. Na razie. Sam jesteś gówno jadem.